Doha. Wylądowałem wczoraj wieczorem, wziąłem taksówkę do hotelu. Trochę się nastałem na kontroli paszportowej, ale do hotelu dotarłem około 2 w nocy tego czasu tutaj. Samolot do Sydney mam o 19 bodajże 45, więc mam jeszcze kilka godzin, żeby pozwiedzać trochę miasto. Jest gdzie jeździć na rowerze, proszę Państwa, tutaj. Ścieżki rowerowe, naprawdę pierwsza klasa, same dla siebie, oprócz ścieżek rowerowych są ścieżki dla pieszych i ścieżka jest dla biegaczy, zaraz ją pokażę. Ścieżka dla biegaczy jest zrobiona z takiego miękkiego materiału. Coś takiego w stylu materiału, który kładzie się na bieżni na stadionach. Także no, tutaj mają rozmach, jak coś robią. Dla rowerzystów jest o tyle dobrze, że można sobie po prostu na rowerze cisnąć. Co najwyżej w jakiś elektryczny rower albo hulajnogę przyłożyć. Bo w pieszego raczej nie, bo nikt nie chodzi po tych ścieżkach rowerowych. Tutaj jest ścieżka rowerowa po lewej stronie. Tu jest bieżnia do biegania. No i chodnik, nie? Pogoda też jest naprawdę nieziemska w porównaniu do tego, co było w Norwegii. Minus 15, a dzisiaj podobno tam leje, po minus 15 leje normalnie deszcz. Także sobie wyobrażam, co oni tam w domu mają. Ślizgawica koło domu. Szklane domy, kurde. Miasto naprawdę się rozrasta jak cholera. Metro tu mają tutaj naprawdę wypasione. Bilet za 6 raili to jest 8 zł na całą dobę. A ja wczoraj wziąłem taksówkę za 150 zł z lotniska. A stacja metra zaraz koło hotelu. No, jestem już na miejscu, rower jest cały. Zdążyłem go wypakować, obejrzeć, poskręcać. W sumie większość rzeczy zrobiłem, regulację zostawiam sobie na jutro, bo już jestem trochę zmęczony. Godzina jest 22:30. Jestem przy operze. Po lewej stronie widać Harbour Bridge. To takie najbardziej popularne miejsce. I downtown w Australii. Znaczy nie w Australii, tylko w Sydney. Długa to podróż była. No i coś, co w Europie raczej już jest niespotykane. W muzeach. Trend budowlany jest taki tutaj, jak widać na tej ulicy właściwie większość australijskich miast i miasteczek wygląda jak ta ulica. Wszystko jest skoncentrowane wokół takiej ulicy właśnie i no akurat to jest Sydney, to jest metropolia, tylko to jest jakiś tam powiedzmy urywek miasta. Na razie filmuję iPhone'em, ale chyba muszę kupić jakąś taką lepszą kamerę do nagrywania. Oczywiście mam Sony full frame, ale to jest tak ciężkie, że mi się tego nie chce dźwigać. Poza tym stabilizacja obrazu podczas kręcenia filmów jest moim zdaniem słaba. Jedyny plus tej kamery to, że w nocy ładnie odkrywa ciemności, jak się ma jasną soczewkę i nie wiem, co właśnie kupić takiego mniejszego, żeby zabierać ze sobą na rower, bo
bo nie chcę mi się ciągnąć kamery. Podobno pożary są w stanie Victoria. Nie wiem, czy o nią zahaczę i nie wiem, w którym miejscu, bo tam podobno po 40 stopni podchodzi. No tutaj tak ledwo 20 chyba dzisiaj jest, bo deszcz pada. Chyba dzisiaj przetestuję pierwszy raz moje Pinarello. Jeszcze na nim nie jeździłem, kurczę, już połowę świata ze mną przejechał. Zrobiłem tublesa. Nie tylko Cysplusem można pompować, są też inne pompki połowę tańsze. Cysplus porozsyłał youtuberom pompki za darmo. No i można je kupić 2 razy drożej niż inne, które chyba są takie same. Pierwszy testopon zaliczony, kurde, na glebie. Nie nadają się kompletnie na mokre te opony moim zdaniem, bo zaraz wam pokażę, jak wygląda, jak dojadę do hotelu. Przy zjeździe kompletnie straciłem kontrolę nad rowerem i poszedłem na prawą stronę i pojechałem na tyłku. Skrzyżowanie za skrzyżowaniem, kurczę, dopiero wyjechałem z Sydney, jakieś 60 km jestem od centrum. Za bardzo nic nie nagrywałem, bo non-stop zatrzymanka była na światłach i nie chciało mi się nawet wyciągać telefonu. Po 70 km jakaś normalna droga bez świateł, kurde, w końcu. Chyba sobie zaraz zrobię posty, bo muszę obejrzeć rower, bo przyrzutki nie działają tak, jak powinny. Po tym upadku chyba się hak wykrzywił. Także muszę obadać, co się stało. Takie poranki to ja lubię. Widno się dopiero zrobiło. Godzina jest... O, jeszcze jaki wiadukt. Kurde. Balony latają o 6 rano. 5. Nieźle. Mam nadzieję, że po takiej drodze daleko nie będę jechał. Mam 30 km do celu. Ale... Zjechałem 3 km do pobliskiej wioski, żeby się czegoś napić i coś zjeść. Zapytałem się ludzi i był tam kolarz w kawiarni, który powiedział, że on jeździ tą drogą, także śmiało mogę jechać. No i zaoszczędziłem 17 km. Zaraz na miejscu będę. 2 następne zjazdy są do miasta. Muszę ogarnąć jakieś spanie, hotel, hostel, odpoczynek. Ceny są powariowane, także obojętnie. Byłem tutaj chyba 5 lat temu. Wynająłem sobie motel, Motor Inn. I idę poszukać jakiegoś jedzenia. Trzeba im przyznać, że kościołów tutaj mają na jednej ulicy kilka. Miasto stylowane na amerykańskie filmy western. Jedna główna ulica i wszystko do niej przyklejone. Konkretna przyczepa kempingowa. Taka offroadowa chyba trochę. Tam jest kościół też. I tutaj jest kościół. Mieszka tutaj 25 000 ludzi w tym mieście. Miasto rozwinęło się dzięki kolei. Godzina 5 rano. Dzisiaj jest 30 styczeń.
Ciemno jeszcze jest, ale idę zobaczyć, czy stacja benzynowa jest otwarta. Kupię jakąś kawę, wodę. Może coś do jedzenia. Poczekam, aż się zrobi jasno i będę uderzał. Fajny dom. Dzisiaj ma być z wiatrem podobno. Według prognozy pogody. No oby. Zawsze lepiej się z wiatrem jedzie. Kurde, dobra. Zbieram się. Ruszam dzisiaj w luksusach. Wczoraj to z jakimiś karaluchami mieszkałem. Kibel 20 metrów, 30 metrów od pokoju. Prysznic też. Po nocy siku się chciało, to chłopie trzeba było iść. No tu dzisiaj mam luksus. Idę na CPN kupić coś do picia. Dzisiaj zabombiłem. Po 115 kilometrach mnie coś złapało, nie wiem. Tętno mi wywaliło w kosmos. Od 225 uderzeń na minutę. Jak migotanie przeciągów. Gorąco było, mało też zjadłem w sumie. No i musiałem odpuścić na 130 km, zostać w hotelu po prostu, bo mi się dalej nie doczłapał. Plan był 260, no ale się nie udało. Trudno. Zobaczymy, jak będzie jutro, bo chyba będę wcześniej jeszcze wyjeżdżał po ciemku, bo naprawdę robi się gorąco, tak mocno w dzień, że niestety no można zabombić albo nie dać rady. Taki hotel tutaj chyba bardzo stary, bo z pubem na dole. Pokój bez łazienki, bez prysznica, ale zarazowo bez prysznica i łazienka. Pan mówił, żeby nie pić tutaj wody w ogóle, bo znaczy się to można pić z tego, ale kranowy nie. Klimat jest niezły. Podoba mi się nawet. O, ktoś prysznic miesza. Jest ciasno, ale spoko. Nic lepszego nie było. To też jakiś taki wymagający zabawy to nie jest. Jest klimat. Tak to wygląda. Świetlica zaraz obok pokoju. Da się żyć. Wczoraj chciałem wam nagrać o Campagnolo, ale jak szedłem po uliczkach tego małego miasta, to jakaś babka wyskoczyła, zaczęła mnie rypać, że nagrywam coś tutaj dookoła. Się pyta, co ja nagrywam, a ja mówię, że rozmawiam na wideoczacie z dziećmi moimi. No i odpuściła, nie? Oczywiście skłamałem, ale w sumie patrzyłem do żadnej kamerki. Dobra, mam podjazd teraz, to trochę wam posapię temat kampy. Może szybciej mi ten podjazd zjedzie. Robi się gorąco znowu. Po tym upadku, nie wiem, chyba mi się rozregulowała przerzutka całkowicie, bo przednia przerzutka, ona działała poprawnie, ale rozładowywała mi baterię po 50 km. No, na szczęście ładowanie baterii tutaj to jest bajka, bo można ją albo wyciągnąć, albo podłączyć do powerbanka. Także chwila, moment była bateria naładowana. Ja się zacząłem zastanawiać, co jest. Przeczytałem trochę instrukcję. No i się okazało, że przednia przerzutka była w dwóch skrajnych pozycjach i cały czas pracowała. Tak jakby chciała chyba wrócić na swoje miejsce. Nie wiem, w każdym razie
silniczek cały czas pracował i bateria się rozładowywała. A poza tym no nie mam żadnych problemów z tymi przerzutkami. Przejechałem już około 400 km i tylnia przerzutka 50% ma baterii jeszcze. Poczekam aż się całkiem rozładuje, to zobaczę ile wytrzymuje. Naprawdę używam i zmieniam biegów tutaj bardzo często, bo dziennie mam po 1800, 1500 metrów przewyższeń. No i też etapy moje skracam, bo no idzie się zajechać w tej temperaturze, a jak się przejedzie miasteczko jakieś, to do następnego jest nagle 100 i można tam nie dojechać w tej temperaturze, dlatego trzeba planować od miasta do miasta i trochę krótsze dystanse, przynajmniej na razie. Campagnolo to tylnia przerzutka to jest po prostu torpeda. To tak szybko działa, że aż za szybko chyba nawet, jak dla mnie. Także tam chyba przegonili Shimano i SRAMa, chociaż nie używałem nowego SRAMa Reda nigdy. Shimano używałem Dura Ace i Ultegrę moją. Przednia przerzutka wydaje mi się, że jest wolniejsza niż Shimano Ultegra. Ale to wszystko działa i naprawdę jest precyzyjne. Zrobię osobny film o Campagnolo i porównam do Shimano oraz do SRAMa. Film wyszedł trochę chaotyczny, bo robiłem go na szybkiego. W domu się niecierpliwią, znajomi też piszą, pytają, no i osoby, które subskrybują kanał również wysyłają mi wiadomości z pytaniem, jak idzie na wyprawie. Pozdrawiam.